Najczęściej zdarza się, że jest uszkodzona folia grzejna, która generuje wiele problemów. Ale zanim zaczniemy, serdeczne podziękowania dla wspierających kanał. Naprawę zaczynamy od skompletowania niezbędnych narzędzi. Uszkodzona folia grzejna może powodować wiele kodów błędów. Właściwie wszystkie z nich mogą być spowodowane przez to uszkodzenie. Są dwa rozwiązania, albo instalujemy nowy zespół grzejny, albo go naprawiamy. Pokażę Wam, jak wymienić folię grzejną, element nawilżający, wałek dociskowy i termistory, które są bardzo ważne. Zobaczycie również, pokażę to bardzo dokładnie, co spowodowało usterkę folii. Naprawę zaczynamy od zdemontowania górnej obudowy. Wszystkie obudowy zainstalowane są na śrubach specjalnych, więc pamiętaj, żeby nie wkręcić tutaj normalnych śrub. Wciśnij rolki i przesuń prowadnicę, dopiero wtedy możesz zdjąć bezpiecznie górną obudowę. Zanim zdejmiesz dolną obudowę, należy zdemontować termistory, a właściwie ich przewody. Rozłącz termistory po obydwu stronach unitu i wyjmij przewody. Tutaj widać, że ktoś przede mną naprawiał nieumiejętnie ten moduł, bo przewody powinny być zainstalowane inaczej. Na przewodach są zaciski, które powinny być wsadzone pod czarną obudowę, żeby przewód nie mógł wychodzić, więc prawidłowo zainstalowany termistor powinien wyglądać o tak. Wykręć 4 śruby zabezpieczające i zdejmij dolną obudowę. Ktoś przede mną źle wkręcił śrubę i teraz jest problem, więc trzeba tą śrubę wymienić na nową.
Teraz widać dokładnie sekcję elektroniki. Nie widzę tu większych problemów, więc działamy dalej. Rozetnij 3 wtyczki od zasilania lamp. Kolejność tych wtyczek nie ma żadnego znaczenia w przyszłości. Rozłącz białą wtyczkę z czerwonymi przewodami. Wykręć śruby zabezpieczające. Pamiętaj, że na zielonym przewodzie jest zupełnie inna śruba. Ona jest większa. Delikatnie przesuń w prawo i zdejmij moduł elektroniki. Tu widać dokładnie, jak duże zniszczenia są w tym module. Dobrze, teraz wykręć 6 śrub zabezpieczających i zdejmij metalową prowadnicę wyjścia. To wszystko wygląda o wiele gorzej niż myślałem. Na pewno będę też wymieniał wałek dociskowy i termistory. Zdemontuj białą zębatkę. Zdemontuj metalowe mocowanie. Nie martw się, jeśli wypadnie Ci łożysko z tego mocowania, bo to nie ma żadnego znaczenia teraz. Zdejmij mocowanie z drugiej strony. Zdemontuj metalowy pozycjoner i wyciągnij go. Teraz wykręć ostatnią śrubę zabezpieczającą. Niestety trafiłem na kolejną śrubę uszkodzoną przez poprzedni serwis. Z drugiej strony również zdemontuj metalowy pozycjoner. Ja posługuję się teraz dziwnym śrubokrętem, bo tutaj wszystkie śruby są strasznie wyrobione. Trzeba zdjąć białe koło napędowe, dlatego że pod nim ukryta jest ostatnia śruba.
Ok, teraz możemy przystąpić do zdjęcia modułu taśmy grzejnej. Żeby zdjąć moduł taśmy grzejnej, trzeba delikatnie go ścisnąć. Wszystko tutaj wygląda bardzo źle, dlatego miałem SC541. Folia grzejna jest zniszczona bardzo, również uszkodzony jest element nawilżający, który jest pod folią. Zdejmij metalowe sprężynki i zdemontuj metalowy separator. Przyczyną uszkodzenia folii grzejnej jest nieczyszczony separator. Na nim zgromadził się toner i on zniszczył folię. Zdemontuj mocowanie lampy grzejnej i wykręć dwie śruby w górnej części metalowej prowadnicy. Delikatnie wysuń metalową prowadnicę wraz z bushingiem. Ściągnij uszkodzoną folię grzejną i możesz ją wyrzucić do śmietnika. Pamiętaj, że wymiana samej folii nie pomoże. Musisz koniecznie wymienić też element nawilżający, bo stary jest uszkodzony. To jest nowy element nawilżający. Musisz go ułożyć na płaskiej powierzchni i zalać olejem. Olej zawsze dołączany jest w odpowiedniej ilości razem z elementem nawilżającym i jest to dawka, którą trzeba zaaplikować na powierzchnię. Rozprowadź olej równomiernie po powierzchni i możesz iść na kawę. Masz 15 minut przerwy, bo olej musi się wchłonąć. Zdejmij stary element nawilżający i zainstaluj nowy. Zainstaluj nową folię, po prostu wsuń go na moduł i nasuń na bushing. Bardzo ciężko jest zainstalować cały ten element.
Więc ja proponuję odkręcić bushing, założyć najpierw bushing, a dopiero potem resztę. Dopiero teraz zainstaluj ponownie metalowe mocowanie i dokręć je do bushinga albo bushingu. Wkręcamy ponownie śruby zabezpieczające. Jak widzicie, instaluję nowe śruby, bo wszystkie poprzednie były bardzo zniszczone. Używam śrub niebieskich. Jest to taki mój znak, że tu byłem. Sprawdź, czy można obrócić folię. Teraz możesz zainstalować mocowanie lampy. Teraz najważniejsze, bardzo dokładnie wyczyść metalowy separator. Wszystkie brudy, które widzisz, powodują uszkodzenia w folii. Zainstaluj ponownie metalowy separator. Zainstaluj ponownie dwie sprężynki po lewej i po prawej stronie. Sprawdź, czy separator podnosi się i opada. Usuń wszystkie zanieczyszczenia z okolicy wałka dociskowego. Wyjmij wałek dociskowy i przygotuj nowy. Teraz zobacz, jak wymienia się termistory. Według mnie termistory należy zawsze wymienić, jeżeli była tak poważna usterka jak teraz. Zapamiętaj, jak były przykręcone stare termistory, żeby nie zainstalować nowych w odwrotny sposób.
Numery termistorów to AW100-143 i AW100-144. Zainstaluj nowy wałek dociskowy. Po prostu włóż go od góry na swoje miejsce. Zainstaluj ponownie górną część zespołu grzejnego i wkręć śruby zabezpieczające po bokach. Zainstaluj białą zębatkę i wkręć śrubkę, która trzyma jej mocowanie. Zainstaluj metalową osłonę z jednej i z drugiej strony unitu. Zainstaluj moduł elektroniki i podłącz wszystkie przewody, tak jak pokazuję na filmie.
Dokładnie podłącz termistory. Zainstaluj ponownie obudowę i wkręć śruby. Pamiętaj, że zawsze trzeba wymieniać folię grzejną, wałek dociskowy i element nawilżający. Jeżeli pominiesz którykolwiek z tych elementów, piec będzie chodził źle. Po wykonaniu tych ostatnich czynności Twój zespół grzejny jest ponownie gotowy do pracy i jest w pełni sprawny.